Siły przyrody i działalność człowieka sprawiły, że na polskiej ziemi króluje sosna, a tworzone przez nią bory sosnowe dominują w leśnym krajobrazie naszego kraju. Wszystko, co pospolite, z natury rzeczy powszednieje. Ale sośnina to nie tylko zapach żywicy, jagody i grzyby. To także miejsce wielu przyrodniczych widowisk, jak i gospodarczego użytkowania, a więc pozyskania drewna. Magia sosnowego boru. Gdzie diabeł nie może, tam sosnę pośle. To drzewo potrafi rosnąć zarówno na piaszczystych wydmach, jak i na torfowiskach, czy też skalnych szczytach. Nizinne lasy Polski są wręcz we władaniu sosny zwyczajnej, która porasta aż 2/3 powierzchni wszystkich naszych lasów i jest źródłem surowca o wszechstronnym zastosowaniu – drewna. Skupiska sosen tworzą sosnowe bory. Ciekawe, że odróżnianie borów, a więc drzewostanów iglastych od lasów, czyli drzewostanów liściastych, jest charakterystyczne tylko dla Słowian. W borach sosnowych dominuje sosna zwyczajna, czasem ustępując nieco miejsca brzozie. Pod swoimi wiechowatymi koronami zielonego igliwia gości jałowca i jarzębinę. W borze rosną licznie borówki. W miejscach suchszych borówki brusznice, zaś na stanowiskach wilgotniejszych borówki czernice, czyli czarne jagody. Gatunkami charakterystycznymi dla borów sosnowych są prastare widłaki, jak ten rzadki widłak cyprysowaty. W stosunkowo ubogim i kwaśnym runie sośniny rośnie kilka przedstawicieli rodziny gruszyczkowatych, w tym bezzieleniowa korzeniówka pospolita, a także miła dla oka krzewinka wrzos. Na leśnym podścielisku borów rozłożony jest dywan wielu gatunków muchów. Powędrujmy na chwilę w ten osobliwy mikroświat. Bory sosnowe zamieszkuje specyficzna awifauna. Najniżej, bo na ziemi,
wyprowadza swoje pisklęta leśny skowronek – lerka. Najwyżej gnieździ się leśny sokół – kobus, który chętnie zajmuje opuszczone gniazda kruków. Najliczniejszą sikorą borów sosnowych jest sosnówka. Najliczniejszym dzięciołem – dzięcioł duży. W każdej sośninie spotkać można sójkę. Wiosną ptaki te w gąszczu sosnowych gałęzi budują gniazdo i wychowują pisklęta. Jednak nie wszystkim maluchom dane jest doczekać wylotu. Znalezienie gniazda lelka, nocnego nastrojowego pieśniarza sośnin, jest ogromnym szczęściem. Z bliska ten herbowy ptak sosnowego boru nie traci nic na swej tajemniczości, a jego doskonały kamuflaż pozwala mu rozpłynąć się w otoczeniu. Lelek pozostanie tak długo niezauważony, dopóki nie przejdzie się koło niego dosłownie o krok. Sosna wymienia swe ulistnienie stopniowo, nigdy nie tracąc garnituru igieł. Dlatego pory roku w sosnowym borze nie są tak spektakularne jak w lasach liściastych. Wiosna przychodzi tu późno i jest subtelna. Tu rozkwitnie kępką turzycy niskiej, tam gromadką kosmatki owłosionej. Tylko w borach północnej części kraju serce mocniej zabije przy kępach wyjątkowo uroczej i zwiewnej sasanki otwartej, którą strzegą sosny oraz unijna dyrektywa siedliskowa i polska czerwona księga roślin. Lato w borze sosnowym pachnie żywicą. Dodaje do niej swój aromat goździk piaskowy. Malarzem borowego runa jest wczesnym latem naparstnica purpurowa, a późnym kocanki piaskowe. Letni skwar w sosnowym borze to krocie owadów, które biorą udział w wielu przyrodniczych spektaklach. Oto aktorka jednego z nich. Szczerklina piaskowa. Owad otwiera wykopaną przez siebie w piasku jamkę. Taszczy do niej sparaliżowaną gąsienicę, w której złoży jajko i po opuszczeniu jamki zasklepi jej wejście. Larwa szczerkliny, gdy wylęgnie się, będzie miała co jeść. Owad jest niezwykle precyzyjny przy zacieraniu śladów wejścia do norki. Po dokładnym zasypaniu otworu stara się go idealnie zamaskować. A oto inne letnie widowisko.
Zmagania mrówek z martwą pszczołą. Na scenie tego dramatu przyrody występują również niezliczone owadzie mikrusy, skoczogonki. Jesień w Borze to także czas pająków i pajęczyn. Przyjrzyjmy się jednemu z nich – noroszowi ziemnemu. Wielki spektakl polskiej jesiennej przyrody nie omija również sosnowego boru. Na polanie trwa rykowisko jeleni. Mocarne byki starają się o względy rączych łań. Ale jak to w życiu bywa, z różnym skutkiem. Zima w borach sosnowych to czas uśpienia. Z rzadka tylko przerywany kuciem dzięciołów lub głosami żerujących sikor i mysi królików. W zapadłych zakątkach borów możemy wytropić puchacza, który w końcu zimy już rozpoczyna swoje toki. W różnych zakątkach Polski bór sosnowy ma różne oblicze. W Puszczy Noteckiej zachowały się jeszcze miejsca, w których możemy oglądać procesy powstawania śródlądowych wydm sięgających 20 metrów wysokości względnej. Te ruchome piaski stopniowo porastają szczotlichą siwą, tworząc siedlisko chronione prawie w całej Europie. Takie miejsca zamieszkują piaskolubne szarańczaki, konik pospolity oraz błyskający w locie olśniewającym błękitem skrzydeł siwoszek błękitny. Tu również można oglądać tajemnicze łowy na mrówki larwy mrówkolwa. Nasz kraj szczyci się największą powierzchnią borów sosnowych suchych, siedliska chronionego w krajach Unii dyrektywą siedliskową, a ich najpiękniejsze skupiska znajdują się pośród rozległych borów tucholskich. Pod rosnącymi na piaskach niskimi sosnami siwieją łany porostów z rodzaju chrobotek. Nigdzie indziej w Polsce nie rośnie w borach tyle gatunków porostów naziemnych. Nieco wilgotniejszy jest bór świeży, który jest najbardziej rozpowszechnionym typem nie tylko boru, ale i jakiegokolwiek lasu w naszym kraju. W Polsce północno-wschodniej występuje żyźniejsza, kontynentalna odmiana boru świeżego, na pozostałym obszarze odmiana uboższa, subatlantycka. W runie boru świeżego, obok dominujących borówek, rośnie licznie pszeniec zwyczajny. W niektórych miejscach odnajdziemy skupiska orlicy pospolitej. A oto rozległe bory sosnowe Puszczy Knyszyńskiej, przetykane brzozą i świerkiem. Taki skład boru sprawia, że puszczę te nazywa się tajgą pod Białymstokiem. Mają tu swoją liczną ostoję bociany czarne.
Na krańcach północno-wschodnich naszego kraju leży Puszcza Augustowska. Dominują w niej sosnowe bory świeże w odmianie kontynentalnej. W tym wielkim augustowskim borze żyją licznie leśne kuraki jarząbki, które w słoneczne dni z lubością zażywają piaskowych kąpieli. Wyższe piętra puszczy zamieszkuje niewielka sowa włochatka, która zajmuje dziuple wykute przez dzięcioła czarnego. Bór wilgotny ładnie prezentuje się na jesieni. Żółkną wtedy kępy trzęślicy, od której zwie się niekiedy to zbiorowisko leśne borem trzęślicowym. W jego runie zielenią się poduchy mchu płonnika pospolitego i łany widłaka jałowcowatego. Natomiast w podszyciu liczna jest kruszyna. Silnie uwodnione miejsca porasta bór bagienny. W uginającym się pod ciężarem człowieka runie tego boru rosną liczne gatunki mchów torfowców. Do roślin charakterystycznych boru bagiennego należą krzewinki z rodziny wrzosowatych, bagno zwyczajne, borówka bagienna czy żurawina. W strefie przymorskiej licznie występuje tu niewysoki krzew – woskownica europejska. Ten typ lasu przypomina przepastne bory na kresach dawnej Rzeczpospolitej. Specyficznym rodzajem boru sosnowego jest rosnący w strefie przybałtyckiej bór barzynowy. Przy jego wydmowych forpocztach od strony morza rośnie śliczny mikołajek nadmorski. Korony sosen tego boru, poddane sztormowym nadmorskim bryzom, są silnie rozwichrzone. W runie dominuje barzyna czarna, której owoce możemy podziwiać już latem. W niektórych miejscach o pofalowanym podłożu zielenią się łany paprotki zwyczajnej. Drzewa umierają stojąc lub leżąc. To umieranie widać bardzo wyraźnie w sosnowym borze, bowiem tutaj proces rozkładu materii jest znacznie wolniejszy niż w lasach. Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać do pozytywnej roli w drzewostanie pewnej liczby martwych drzew. Obumierające sosny są miejscem rozrodu m.in. tycza cieśli, chrząszcza z rodziny kuskowatych o gigantycznie długich w porównaniu do reszty ciała czułkach. Chodniki larwalne tycza są jednym z miejsc życia niewielkiego, acz barwnego drapieżnego chrząszcza, przekraska mróweczki. Zamierające sosny długo stanowią dogodne siedliska lęgowe dla ptaków. Choćby dla pełzacza leśnego, który swoje gniazdo z drobnych patyczków buduje właśnie w załomach odstającej kory. Gdy skończy, zabiera się za słanie wyściółki, na której samica złoży jajka. Także dzięcioł czarny swoją dziuplę wykuwa chętnie w usychającej sośnie. Jego młode będą miały bezpieczne lokum aż do czasu wylotu.
Skraj boru sosnowego, zwłaszcza od strony nasłonecznionej, uwielbia macierzanka piaskowa, barwą i zapachem wabiąca niezliczone owady. W podobnych miejscach, porośniętych także jastrzębcem kosmaczkiem, przebywa słusznych rozmiarów pasikonik. Ładczyn brodawnik. Na niego może czyhać polująca w tym środowisku jaszczurka zwinka. Strefę brzegową boru, czyli ekoton, zamieszkuje gąsiorek. Pięknie ubarwiony samiec tej dzierzby jest równie troskliwym rodzicem, jak skromnie ubarwiona samica, choć w przypadku tej pary stara samica tak upodobniła się barwą do samca, że wyróżnia ją jedynie kreskowanie brzucha. Spotkamy tu także dwa rzadkie gatunki dziuplaków – gołębia siniaka i dudka. Skraj boru sosnowego to w ogóle znakomite miejsce do prowadzenia obserwacji, na przykład wylatujących na żer kruków. Wieczorne bądź poranne czaty na skraju boru z pewnością pozwolą spotkać wiele ciekawych ssaków. Pośród borów sosnowych leżą enklawy innych środowisk – przyrodnicze perły. Najsilniej związane z borem sosnowym jest wrzosowisko. W pełni kwitnienia, na przełomie sierpnia i września, wrzosowiska ściągają rzesze owadów, jak na przykład rusałkę osetnik, rusałkę pawik, klecankę, szablaka, wojsiłkę, długoskrzydlaka sierposza. Wrzosowisko to obszar o niewysłowionej magii. Puśćmy wodze fantazji i odpocznijmy na chwilę od trosk dnia codziennego, podążając za słowami poety Edwarda Stachury. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Inną przyrodniczą perłą sosnowego boru są torfowiska. Rosną tu osobliwe rośliny: wełnianka wąskolistna, przygiełka biała, wrzosiec bagienny czy owadożerne rosiczki, z których lepkich macek niełatwo się uwolnić. Doświadczyła tego nawet ważka. W kępie Turzyc na torfowisku wylęgają się pajączki, a na oczku wodnym czatuje pokaźnych wymiarów pająk – bagnik przybrzeżny. W głuchych zakątkach lasów janowskich i Puszczy Solskiej odbywa się wiosną wielkie misterium dzikiej przyrody, pełne niewysłowionego uroku toki głuszców. Warto posłuchać ich archaicznej pieśni.
Bór sosnowy darzy nas swoją magią od stuleci. Żeby tak trwało nadal, obejmuje się najcenniejsze jego fragmenty różnymi formami ochrony prawnej. Bory sosnowe chronią też leśnicy, pozostawiając część drzew dziuplastych i zamierających do ich naturalnej śmierci, a także wyłączając z użytkowania gospodarczego cenne fragmenty rodzimej przyrody, na przykład stanowiska rzadkich gatunków roślin borowych. Ale zdecydowana większość powierzchni borów sosnowych to drzewostany gospodarcze, z których pozyskuje się surowiec drzewny. Od zachowania ich wysokiej różnorodności biologicznej zależy sytuacja wszystkich borów sosnowych naszego kraju. A są to siedliska kruche. Osłabione i zubożałe przyrodniczo obszary bywają miejscem gwałtownej rozmnoży szkodliwych owadów. Ich gradacje zagrażają borom, prowadząc do naruszenia równowagi przyrodniczej. W bogatych borach, gdzie odnajduje swoje nisze ekologiczne wiele różnych organizmów, przyroda do pewnego stopnia radzi sobie sama. Oto rójka jednego z najbardziej dokuczliwych owadów borów sosnowych, poprocha cetyniaka. A oto i jego biologiczna przeciwwaga. Trznadel z dziobem pełnym motyli w drodze do gniazda oraz lerka, również karmiąca motylami poprocha swe pisklęta. Gąsienica zawisaka borowca szuka miejsca na przepoczwarczenie się. W czerwcu następnego roku wyleci duży, szary motyl, aby szukać partnera na czas rójki. Ale właśnie w czerwcu, w gnieździe utkanym na gałązce olchy, nad rzeczką płynącą po sąsiedzku z borem, wylęgły się pisklęta wilki. Rajsko ubarwieni rodzice korzystają więc z tego daru natury. Latają do sośniny i znoszą swym pociechom te ogromne ćmy. O dziwo, połykane przez te maleństwa w całości. Zależność na pierwszy rzut oka niedostrzegalna. A ile takich nieodkrytych zależności istnieje jeszcze w sosnowym borze o dużej bioróżnorodności? Zwłaszcza w świecie niewielkich, trudnych do obserwacji bezkręgowców. Dajmy kredyt zaufania sosnowemu borowi i dbajmy o jego przyrodnicze bogactwo. Na pewno będziemy mieć bór i zdrowszy, i bogatszy, cieszący oko takimi klejnotami przyrody jak kobus czy lelek. Bory sosnowe to niedoceniane dziedzictwo polskiej przyrody. To nie tylko dostarczające drewna drzewostany będące obiektem troski leśników. I nie tylko bogate w gatunki ekosystemy leśne. To także pachnące żywicą oazy spokoju, miejsca dające ukojenie dla duszy współczesnego człowieka, skołatanej coraz szybszym tempem współczesnego życia.